Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiejszy przepis to pasta do zębów bez związków ścierających. Wobec tego skorzystają z tego przepisu również osoby o wrażliwych zębach czy dziąsłach. Bazą pasty jest olej kokosowy, który użyłam ze względu na jego formę stałą w temperaturze pokojowej. Olej kokosowy ma właściwości bakteriobójcze oraz pomaga rozpuszczać płytkę nazębną. Znany jest również z właściwości wybielających zęby, chociaż jak do tej pory badania nie potwierdzają takich właściwości oleju kokosowego. Drugim ważnym składnikiem pasty jest ksylitol, który dzięki silnym właściwościom bakteriobójczym zapobiega rozwojowi próchnicy. Regularnie stosowane produkty z ksylitolem dbają więc o higienę zębów i zdrowie dziąsek. W paście zastosowałam również glicerynę, która razem z ksylitolem nadaje paście słodki smak oraz nawilża dziąsła. Kolejno dodałam olejek eteryczny miętowy, ceniony ze względu na właściwości bakterio- i grzybobójcze, ale także na odświeżający efekt na jamę ustną. Dodatek kogamidopropylobetainy sprawia, że pasta się pieni i ułatwia usuwanie oleju z jamy ustnej. I spokojnie, zanim wykonałam taką pastę, przejrzałam mnóstwo składów past do zębów i wiem, że jest to substancja dopuszczona do używania również w higienie jamy ustnej. Do wykonania pasty odważam 10 g ksylitolu i 20 g gliceryny. Łączę oba produkty, przy czym staram się rozbić kryształki ksylitolu. A następnie odważam 63 g oleju kokosowego. Olej kokosowy rozbijam mikserem aż do uzyskania kremowej, jednolitej konsystencji. Następnie dodaję do niego ksylitol z gliceryną i ponownie mieszam. Ksylitol nie rozpuści nam się w zupełności, gdyż nie dodałam frakcji wodnej, jednak w kontakcie ze śliną substancja szybko się rozpuszcza i kryształki nie są wyczuwalne. Kolejno odważam 5 g kokamidopropylobetainy i łączę składniki. Ostatnim krokiem są olejki eteryczne. Ja dodaję olejek miętowy. Jeśli macie inne preferencje, możecie skorzystać z olejku cytrynowego, pomarańczowego czy lawendowego. W przypadku bólów zębów można pastę wzbogacić także olejkiem goździkowym. Dodajemy od 20 do 40 kropli jednego lub mieszanki olejków. Ponieważ do kosmetyku nie dodałam frakcji wodnej, nie jest wymagane dodawanie konserwantu. Polecam jednak produkt zużyć w jak najszybszym możliwym czasie lub wykonać w mniejszej ilości oraz zachować higienę podczas użytkowania. Nie wkładamy szczoteczki bezpośrednio do pasty. Nanosimy ją czystą szpatułką lub przenosimy do wyciskanego opakowania, tak jak w moim przypadku. Gotowy produkt przechowujemy również z daleka od źródła ciepła, gdyż to spowoduje rozpuszczenie się oleju i pasta nabierze płynnej konsystencji. Mam nadzieję, że przepis Wam się przyda lub zainspiruje do własnych eksperymentów, a ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!